Dzisiaj grałem deską 988 od Galaxy. Jest to coś niespotykanego, coś mało stosowanego. Europejczycy w ogóle tym nie grają, Chińczycy od tego odchodzą. Znajdziemy paru Japończyków, paru Chińczyków, którzy używają, szczególnie Japończyków, którzy używają takiego uchwytu. Jest to bardzo nieprzyjemna gra i serwis jest niesamowity. Nakleiłem na to okładzinę Goldarts 3, która jest młodszą siostrą Goldartsa 5 i 8, którą testowaliśmy na kanale. Linki do tych recenzji znajdziecie w opisie. Natomiast Goldarts 5 i 8 są produkowane w Niemczech, a Goldarts 3 był produkowany w Japonii. Nadal jest produkowany. Okładzina ta jest bardzo zbliżona do T-Energy. Początkowo miała być zamiennikiem T-Energy, taki był zamysł DHS-u. Goldarts 3 jest najbardziej wyważoną okładziną pomiędzy zagraniami defensywnymi i ofensywnymi. Goldarts 5 jest okładziną do gry ofensywnej opartej na rotacji, natomiast Goldarts 8 jest już naprawdę mocno ofensywną okładziną opartą, przeznaczoną do szybkiej gry, opartej na przede wszystkim szybkości. Rzecz jasna, za krótko tym gram, aby pokazywać pełne możliwości takiej deski. Jednak po jednym treningu jestem w stanie określić, że ten styl na pewno sprawiałby wielu osobom bardzo dużo problemów. Kontrola na tej desce, no powiedziałbym, jest mała. To jest deska OFF Plus. Kontrola rzeczywiście jest mała na tym i osoba, która chciałaby czymś takim grać, to na pewno nie polecałbym od czegoś takiego zaczynać. Jednak do zabawy to jest fajna rzecz, bo jest nietypowo. Jeżeli chcemy pograć rekreacyjnie, zabawowo, to można to spróbować. Jeżeli chcemy już bardziej wyczynowo, to naprawdę potrzeba bardzo dużo treningu, żeby to opanować. Ciężar tej deski jest mały ze względu na to, że jest tylko jedna okładzina na to przyklejona. Do tej deski pasują okładziny, które mają bardzo duży parametr rotacji. Jeżeli założymy na to coś, co ma mniejszy parametr rotacji, to mamy problemy, żeby zahaczyć piłkę z nad stołu. Jest to deska dla osób, które chciałyby się pobawić takim stylem, które by chciały spróbować czegoś nowego do gry rekreacyjnej, do gry zabawowej. Nawet fajnie jest coś takiego postawić sobie przy pucharkach, żeby pokazać, że też są takie deski. Najfajniej grało się elementy topspinowe, z flipa niesamowite, zaskakujące flipy. Palce rozłożone po stronie backhandowej, takie 3, powodują to, że stabilność zagrań forehandowych jest dużo większa niż przy uchwycie europejskim. Nadgarstek bardzo swobodnie porusza się ku górze i każdą piłkę z nad stołu możemy wykonać dużo większy ruch nadgarstkiem niż w przypadku desek europejskich. Natomiast ten ruch nadgarstkiem nie schodzimy z nim aż w dół, tylko wydłużony jest on ku górze, dlatego fajnie gra się elementy krótkie tym. Jest to zupełnie inny ruch niż klasyczny ruch europejski topspinowy i naprawdę potrzeba godzin, aby się na to przestawić.
Najgorzej zdecydowanie gra się tym backhand. Często początkowo jest tak, aby trafić w środek deski, tam gdzie ona jest najbardziej równomierna, czyli ten tak zwany sweet spot. Sweet spot jest przesunięty ku górze, a często jak gramy europejskim, to trafiamy tak bardziej po środku, a w takiej desce sweet spot trzeba uderzać za każdym razem ku górze i naprawdę było nam ciężko trafić w takie równe odbicie. Ten uchwyt ma ograniczenia po stronie backhandowej i każdy zawodnik grający takim uchwytem musi całość stołu prawie pokrywać forehandem. Wymaga to niezłej pracy nóg i wspaniałej wytrzymałości. Jest to najtańsza deska penholdowa z dostępnych na rynku. Przede wszystkim te deski penholdowe z uchwytem japońskim są bardzo drogie, mają przekładki karbonowe, ale dużo jest tam hinoki albo w ogóle są zrobione z hinoki i wtedy te deski potrafią dochodzić do astronomicznych cen 1000 lub więcej złotych. Po dłuższym graniu taką deską boli palec wskazujący i do tego uchwytu trzeba się bardzo przyzwyczaić, żeby tym grać normalnie. Osoba, no tak jak mówiłem, to jest do zabawy, do gry takiej rekreacyjnej od czasu do czasu, żeby spróbować czegoś innego. Tak samo jak w przypadku tradycyjnego uchwytu piórkowego chińskiego, ten uchwyt jest dla zawodników, którzy preferują grę forehandem. Gracze, którzy używają tego uchwytu piórkowego japońskiego, zazwyczaj preferują grę trochę dalej od stołu niż w przypadku uchwytu tradycyjnego piórkowego chińskiego. Styl gry tą deską polega na tym, że uderzamy bardzo mocno forehandem przy bardzo szybkim ustawieniu na nogę. W ciągu ostatnich 40 lat wśród rankingów odnotowano może jednego zawodnika, który używał tej deski, tego stylu deski do gry defensywnej, czyli defensorzy na pewno nie będą zadowoleni z takiego uchwytu. Zapraszam do moich poprzednich testów, zapraszam do Patronite'a, piszcie w komentarzu, co jeszcze byśmy mieli przetestować Wam, jakieś nietypowe rzeczy. Kończą już się nam te nowości z 2017 roku, możliwe, że już tam za miesiąc praktycznie nie będziemy mieli co testować i będzie trzeba wymyślać nowe rzeczy. Dzięki, że subskrybujesz, dzięki, że lajkujesz, jest nas coraz więcej, coraz większe zasięgi i pamiętajcie, udostępniajcie te filmiki znajomym, bo jeżeli udostępnicie to znajomym, to też będzie wpływało na to, że nasza społeczność tutaj tenisistów będzie się rozrastać. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień.